Dzisiaj miałem zrobić materiał o Ukrainie, ale prezydent Trump postanowił, że muszę zmienić plany. O 2:00 w nocy czasu lokalnego Delta Force wylądowało w Caracas i pojmało prezydenta Maduro razem z żoną i wywieźli go z kraju. Zaatakowano także infrastrukturę. Eksperci wskazują, że użyto do tego bojowych śmigłowców MH-60 i AH-6 Little Bird. Strzelano rakietami w mocno zaludnionym terenie Caracas oraz bazę wojskową Fuerte Tiuna oraz lotnisko wojskowe La Carlota. Dla mnie jest to początek końca świata, jaki znamy. Dla osób, które znają mnie z TikToka, uczę się na błędach i nie używam niektórych słów, których nie można, ale jak rozumiecie, to nie jest zaproszenie na herbatkę od wujka Sama, z którego można nie skorzystać. Ale zacznijmy od samego początku. W połowie grudnia, świadomi planów Trumpa, demokraci i kilku republikanów próbowało go powstrzymać, używając tak zwanego War Power Resolution. Rezolucja upadła 211 do 213 głosów. Kongres nie zezwolił na ten atak, ale oficjalnie też go nie zabronił. Trump oczywiście odebrał to jako oficjalne zielone światło. Prawnicy użyli do tego furtki prawnej narkoterroryzm, aby ominąć konstytucyjny wymóg wojny. W listopadzie administracja Donalda Trumpa oficjalnie uznała rząd Cartel de los Solos za zagraniczną organizację terrorystyczną i że ona handluje narkotykami. Dzięki temu atak zostaje zakwalifikowany nie jako na walkę z państwem, ale jako atak na organizację terrorystyczną i wtedy jest to traktowane jako akcja antyterrorystyczna, policyjna przeciwko handlarzom narkotyków. Podobnych sztuczek używało USA wcześniej do walki z ISIS, Al-Kaidą, atakując ją w różnych państwach, nie pytając nikogo o zgodę. Tutaj chciałem wam przypomnieć o słynnym wystąpieniu już świętej pamięci Andrzeja Lepera, który z mównic sejmowych krzyczał o talibach lądujących w klewkach. Wtedy cała Polska się z tego śmiała i robiła memy o talibach w kapuście. Jaka była prawda? Kilkanaście kilometrów dalej, w starych Kiejkutach, istniał tajny ośrodek wywiadu, ośrodek kształcenia kadr wywiadu, który CIA wynajęło od polskiego rządu Black Site, kryptonim Kłac. Wtedy, by pominąć konstytucję Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent wymyślił coś takiego, że będą ruchome więzienia, gdzie podejrzani o zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych będą uprzejmie pytani. Pytania były tak uprzejme, że aż łamały konstytucję Stanów Zjednoczonych i nie można było uprzejmie ich pytać na terytorium tego kraju. Tu polecam wam też zobaczyć nagrania, jak wygląda taka rozmowa na Kubie w ośrodkach zatrzymania CIA oraz jak wyglądały głośne afery, gdzie zostało udowodnione, że bardzo często były przesłuchiwane osoby, które nic złego nie zrobiły. Komedia pomyłek, ale nie do śmiechu było tym, którzy zostali zatrzymani. Polska zapłaciła wtedy odszkodowania 230 000 euro i Leper miał rację. Pomylił się tylko o kilkanaście kilometrów i miejscowość, ale nie fakt. Tutaj dla wszystkich polecam wam film Vice. Osobiście ten film mną wstrząsnął, pokazuje jak wiceprezydent przejmował wtedy władzę w Stanach Zjednoczonych, jak prezydent był wtedy marionetką, a tak naprawdę wszystkim kręcił wiceprezydent, mając nieograniczoną władzę, pomijając konstytucję. Później wypłynęła afera Pris XK Store, która pokazywała, że pod pretekstem obrony kraju można było wszystkich podsłuchiwać, między innymi wysokich urzędników Unii Europejskiej, Merkel, Macrona oraz innych krajów. Mało tego, Snowden wtedy pokazał, że każdy telefon może być urządzeniem wykorzystanym do tego celu, łącznie ze wszystkimi obywatelami Stanów Zjednoczonych i za to był ścigany i musiał uciekać do Rosji. Tak powstał też Patriot Act, czyli bat na samych Amerykanów, gdzie powołując się na walkę z terroryzmem można było sprawdzać bilingi wszystkich Amerykanów
Stanów, to samo teraz jest wprowadzane jako walka z dezinformacją oraz walka z agenturą. W tym filmie też jest pokazany, w jaki sposób i przez jakie machinacje został dokonany atak na Irak. Ostatnia scena tego filmu, gdzie wiceprezydent mówi prosto do kamery, brzmi mniej więcej tak. Możecie mnie nienawidzić, ale ja nie przeproszę. Wybraliście mnie, bym robił to, co konieczne, byście mogli spać spokojnie w nocy. Robiłem to, co było konieczne. A jak jest teraz? Robię to, co jest konieczne. Make America Great Again. Obecnie w Waszyngtonie wrze. Senatorzy tacy jak Rand Paul, republikanin, Tim Kaine, demokrata, ostrzegali przed tym atakiem. Jednak Trump ma teraz najsilniejszy argument. Zaprosił prezydenta Maduro wraz z żoną do aresztu w Stanach Zjednoczonych i co mi teraz zrobisz? Żebyście wiedzieli, dlaczego to jest ważne. Trump wygrał o włos i dzięki sztuczkom pozwoliło mu to zignorować Kongres, zmienić to w atak antyterrorystyczny i tak naprawdę pominąć prawo. Czy od takich małych rzeczy nie zaczynały się próby przejęcia władzy i największe zarzuty, na przykład na władzę teraz Władimira Putina, Xi lub innych władców, między innymi chyba i Maduro. Trump w 2025 roku w październiku zapytany, czy chciałby trzeciej kadencji, powiedział: czemu nie? Mam najlepsze wyniki w historii. Czy tego nie wykluczam? Powinniście sami mi powiedzieć. Konstytucja nie przewidywała, że będziemy mieli kiedyś tak wspaniałego prezydenta i może warto by było zrobić trzeci i czwarty raz. Oficjalnie to taki luźny pomysł. Konstytucja, luka w 22 poprawce. Najwięksi zwolennicy Trumpa już teraz sugerują, że powinien on startować na wiceprezydenta, a ktoś inny na prezydenta i jak on to wygra, prezydent zrzeknie się władzy, a historycznie jest pokazane, że bycie wiceprezydentem nie oznacza, że nie możesz tak naprawdę rządzić krajem. Kongresmen Randy Fine próbował znieść tą poprawkę, ale jest to niemożliwe, bo wymagałoby zgody 3/4 Stanów. Bajka o skradzionych wyborach i wygranej kadencji. Kiedy Trump przegrał z Bidenem serią tweetów, których teraz się wypiera, że nikogo nie podburzał, tylko to była spontaniczna akcja ludzi, uderzyli na Kapitol i nie przejęli tylko władzy, ponieważ zostali siłowo zatrzymani. 20 stycznia 2025 roku Trump wydał masowy dekret, ułaskawiając prawie 1600 osób, mówiąc, że to było niesprawiedliwe, że to są więźniowie polityczni albo że są ofiarami narodowej niesprawiedliwości. Wydając to ułaskawienie, zamknął usta potencjalnym świadkom i zamiótł sprawę pod dywan. Tutaj kolejny pomysł Trumpa, czyli ćwiczenie swojej córki Iwanki na przyszłego prezydenta. Teoretycznie ten pomysł upadł, bo ona sama się nie zgadza, no ale Trump nie odpuszcza i są ruchy, które mówią, że nie wiadomo, co będzie w przyszłości i czy to się kiedyś mu nie przyda. To są dalej dowody, że jej mąż Jared Kushner pociąga za sznurki w polityce bliskowschodniej, gdzie ma potężne interesy. Nie zajmuje on oficjalnego stanowiska, prowadzi te swoje pociąganie za sznurki z tylnego siedzenia. Trump także promuje na wszelki wypadek swojego wiceprezydenta, gdzie nie wiadomo kiedy i czy wykorzysta tą strategię, ale pokazałem wam, że gra na szereg frontów, które pokazują, że jeszcze nie wie, której sztuczki użyje, by przedłużyć swoją kadencję i władzę, ale jeżeli tylko zdarzy się możliwość, na pewno to zrobi. Podsumowując, Trump nie musi zmieniać konstytucji. Wystarczy, że użyje sztuczek prawnych i lojalności partii, która teraz jest mu bardzo lojalna, bo większość przeciwników, których Trump miał, zostały po prostu usunięci. Wracamy do Wenezueli. Większość ataku zostało przeprowadzone przez oficjalne jednostki Stanów Zjednoczonych. Ale koniec pozorów demokracji. Widać już, że Eric Prince i Blackwater od dłuższego czasu zbierali fundusze, by zmienić władzę w Wenezueli. Dla osób, które mówią, no przecież nic się nie stało, to zróbmy tutaj malutkie porównanie. Działanie
Atak na Ukrainę, operacja specjalna i próba zmiany rządu. Wenezuela, operacja specjalna, wylądowanie w Caracas i zaproszenie prezydenta Maduro z żoną na herbatkę do wujka Sama. W konsekwencji oczywiście próba zmiany rządu. Oficjalny pretekst. Rosja w Ukrainie, walka z faszyzmem i ochrona lokalnej ludności. USA, walka z narkobiznesem i przywrócenie demokracji. Status prawny. Rosja, złamanie prawa międzynarodowego. Stany, złamanie prawa międzynarodowego. Cel prawdziwy. Rosja, strefa buforowa, zasoby, kontrola. USA, kontrolowanie największych zasobów ropy na świecie, obniżenie u siebie cen paliw. Oczywiście dzięki hojności Wenezueli i oddania ich zasobów ropy, będzie to argument do rozmów z Putinem. Jeśli nie ustąpisz, zalejemy cię tanią ropą. Za cudze pieniądze baluj, a co tam stać mnie? Prawnie to mniej więcej wygląda tak, jakby rząd Chin i Xi zdecydowały, że nasz prezydent teraz trudni się z twem i zaprosiły go na herbatkę do Pekinu, wysyłając specjalne jednostki z helikopterem. Nie wiem, co będzie, ale wiem, że to bardzo niebezpieczne, bo co się w tej chwili dzieje? Już w tej chwili Trump niejednokrotnie żartował, że Kanada powinna być kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych i próbuje cisnąć ich ekonomicznie, by ich dognieść i w sumie można powiedzieć przejąć. Meksyk, inwazja na prośbę. Tutaj są plany takie, że Meksyk nie daje sobie rady z kartelami, więc Stany Zjednoczone im pomogą i wyślą swoje wojska i zabezpieczą to terytorium oraz temat Grenlandii. Jest nam potrzebna ze względów bezpieczeństwa. Albo ją nam sprzedacie, albo użyjemy sztuczek prawnych, albo po prostu wam ją zabierzemy. Teorie Trumpa są różne, ale jedno jest pewne. Nie zrezygnował z tego pomysłu i cały czas mówi, to nam się należy. Grenlandia powinna być nasza. Oczywiście możecie mi zarzucić stronniczość, ale jak wcześniej byłem mocno sceptyczny do niesienia tej demokracji, to w mojej ocenie teraz nie mam żadnych złudzeń, że o żadnej demokracji nie może być mowa. I tutaj tylko takie malutkie porównanie historyczne. Po I wojnie światowej, czyli początek II, Niemcy były w olbrzymim kryzysie ekonomicznym. Klasa średnia tam praktycznie nie istniała. Ludzie głodowali. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili klasa średnia praktycznie jest na wymarciu. Ludzie masowo tracą domy, stają się bezdomnymi, szaleje narkomania, bieda. Powstają całe dzielnice zombie, a pracownicy dużych korporacji, takich jak Google, bardzo często mieszkają w samochodach kempingowych albo osobowych, bo nie stać ich na własne mieszkanie. Mało tego, powszechnie widać, że dolar upada, a zadłużenie tego kraju rośnie w niespotykanym tempie i już wiadomo, że nie da się go zatrzymać. Dla Hitlera za biedę winni byli to oni zabrali nasze bogactwo, to wszystko ich wina, to dlatego potraciliście pracę. Wrogiem Trumpa są Chiny, to one zabrały nam całe bogactwo, to one zabrały nam pracę, to one są odpowiedzialne za waszą biedę. Kolejnym krokiem dla Niemiec było budowanie potężnej machiny wojennej. Tutaj ten krok możemy odpuścić, bo machina wojenna już jest najpotężniejsza armia na świecie. Kolejnym krokiem było przejmowanie poszczególnych państw, a to łączeniem narodów, a to prowokacje i pomoc jak z naszą ukochaną Polską. Tutaj jest a to niesienie demokracji Wenezueli, a to Grenlandii, która jest nam potrzebna, a to Meksyku, który ma złe kartele i wam pomożemy, albo Kanadzie, że ogólnie to lepiej, żebyście dołączyli do czegoś lepszego. Co tam będziecie oddzielnym państwem?
Pomijam już naszą kochaną Europę, gdzie już są. Macie zmienić Act One, macie siedzieć cicho, macie bronić się sami, ale dalej dawać nam kasę i macie się nie rozwijać, byście, broń Boże, nie byli lepsi od nas. Rosja jest zła, nie wolno wam się z nią kolegować. No chyba, że my powiemy inaczej, a sami będziemy robić tak jak chcemy. Nic wam do tego. Czekam na wasze komentarze już teraz na YouTubie. Ciekaw jestem waszych opinii i czy nie wybierając stron i tak nie przeraża was trochę ta sytuacja. Jeżeli podobają ci się moje rozkminki tego, co dzieje się na świecie, to może chciałbyś troszkę mi pomóc i napić się ze mną kawy. Link w opisie YouTube'a.